Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o temacie, który od lat dzieli społeczność. Skalperach, zawyżonych cenach i prawdziwej wartości produktów Pokémon TCG. Dlaczego najnowsze ETB kosztuje w jednym sklepie 300 zł, a u skalpera 400? Co to jest MSRP i dlaczego jest ignorowane? Ja jestem 2K i zapraszam do zagłębienia się w ten temat razem ze mną. MSRP, czyli Manufacturer Suggested Retail Price, to sugerowana cena detaliczna ustalona przez wydawcę, w tym przypadku przez The Pokémon Company International. MSRP ma dać graczom i kolekcjonerom jasny punkt odniesienia, ile produkt powinien kosztować w normalnych warunkach, ale kluczowe słowo to sugerowana. Sklepy nie mają obowiązku trzymać się tej ceny. Jeśli popyt jest wysoki, a dostawy małe, ceny rosną. Dlatego MSRP często pozostaje teorią, szczególnie przy głośnych premierach. Nie każdy sklep dostaje tyle samo produktów. Alokacja to proces przydzielania konkretnych ilości towaru do sklepów i hurtowni. Jedne sklepy mają świetne umowy z dystrybutorami, inne dostają tylko ułamek tego, co zamówiły. Market może zamówić setki sztuk taniej, lokalny sklep musi brać mniejsze ilości drożej. Efekt? Już na starcie możemy mieć 3 różne ceny tego samego produktu, a nie doszliśmy nawet do skalperów. Skalperzy to osoby, które masowo wykupują produkty zaraz po premierze, często tuż po dostawie do marketów lub sklepów sprzedających po niskich cenach. Robią to tylko po to, by odsprzedać je później ze znaczną marżą. Nie robią tego dla hobby, nie grają, nie kolekcjonują. Dla nich to czysty biznes. Scalping jest problemem z kilku powodów. Po pierwsze, utrudnia dostęp do produktów zwykłym graczom i kolekcjonerom. Po drugie, wzmacnia spekulacje i sztucznie podnosi ceny. Po trzecie, zniechęca nowych graczy. Ci widzą absurdalne ceny i rezygnują. Po czwarte, napędza krótkoterminowy hype zamiast długofalowej pasji. W efekcie rynek staje się niestabilny, a ceny często nie mają nic wspólnego z realną wartością produktu. Warto oddzielić te pojęcia. Sklep ma koszty pracowników, podatki, jeżeli jest sklep stacjonarny, to też czynsz i rachunki. Reseller kupuje 2-3 sztuki i sprzedaje z niewielką marżą. Czasem to realna pomoc dla osób, które mieszkają daleko od sklepów i nie mogą regularnie sprawdzać dostępności. Skalper natomiast wykupuje towar masowo i z najtańszych źródeł po to, by sprzedać go potem z ogromną marżą. Część sklepów i wydawców próbuje reagować, wprowadza limity zakupowe czy ograniczenia rezerwacji. TPCI ogłasza od czasu do czasu zwiększenie produkcji, ale rynek wciąż cierpi na braki, szczególnie przy dużych premierach. Ostatnio faktycznie można było zauważyć, że zwiększył się nakład wielu serii, co poprawiło dostępność. Dobrym przykładem jest set Mega Evolution, który można było kupić nie tylko w specjalistycznych sklepach, ale też w marketach czy drogeriach. Kilka wskazówek. Po pierwsze, sprawdzaj MSRP przed zakupem. Na przykład na stronie jednego z oficjalnych polskich dystrybutorów firmy Rebel, która to sprzedaje produkty po cenach sugerowanych. Po drugie, porównuj ceny w kilku sklepach, ponieważ mogą one się bardzo różnić od siebie. Po trzecie, nie kupuj na fali hype'u. Większość produktów jest dodrukowywana w późniejszych okresach. Po czwarte, wspieraj lokalne sklepy, bo często, choć nie zawsze, oferują lepsze ceny i rozwijają społeczność graczy. Znam sklepy, w których osoby grające w lidze Pokémon mogą kupować niektóre przedmioty taniej. Prawdziwa wartość kart nie wynika z ceny skalpera. Wpływa na nią m.in. dostępność produktu, popularność Pokémonów i ilustracji, np. takie Charizardy i Umbreony zawsze będą trochę droższe, zapotrzebowanie turniejowe, ponieważ jedne karty są bardziej grywalne od innych, liczba dodruków, historia i prestiż seta. Zobaczcie na przykład, jakie ceny ma teraz Evolving Skies. Scalping raczej nie zniknie, bo bazuje na bardzo prostym mechanizmie. Mała dostępność, duży popyt daje okazję do szybkiego zarobku. Choć The Pokémon Company deklaruje kolejne dodruki, sytuacja nadal jest nieregularna. Jedne produkty trafiają do sklepów w przyzwoitych ilościach, inne są trudno dostępne.
Dopóki popyt będzie wysoki, a dystrybucja nierówna, skalperzy będą mieć pole do działania. Rynek Pokémon TCG wciąż jest chaotyczny. Raz produkty są łatwo dostępne, potem znikają, a ceny mogą być naprawdę zwariowane. Dlatego najważniejsze jest świadome podejście, sprawdzanie cen, cierpliwość i wspieranie uczciwych sklepów, które nie windują cen ponad rozsądną marżę, bo największą bronią przeciwko skalperom nie są limity czy dodruki, tylko świadomi gracze i kolekcjonerzy.